Cześć, witam Was serdecznie. Temat dzisiejszego odcinka to oddech w śpiewie i technika oddechowa jako determinanta prawidłowego, zdrowego, dobrego śpiewania. Temat dość kontrowersyjny, ponieważ przez wiele współczesnych szkół śpiewu, jak i trenerów wokalnych i nauczycieli śpiewu uważany za przestarzałe i archaiczne podejście do dziedziny nauki śpiewu. Ja chciałbym w dzisiejszym odcinku wykazać, dlaczego tak nie jest, dlaczego właśnie ten oddech jest tak bardzo kluczowy z logicznego i fizjologicznego punktu widzenia. Dlatego zachęcam Cię do dalszego oglądania. Nazywam się Janusz Bazylewicz, jestem trenerem wokalnym, nauczycielem śpiewu, wokalistą i śpiewakiem i prowadzę ten kanał, który nazywa się Voice Art, w ramach którego chciałbym się dzielić z Tobą tym, co warte wokalnie. Ok, dlaczego ten oddech jest taki istotny? Jest istotny z dwóch powodów, co najmniej. Po pierwsze dlatego, bo bez oddechu nie zaistnieje dźwięk, a po drugie dlatego, że to z oddechu wynika większość i z jego dysproporcji pracy wynika większość dysfunkcji, które zachodzą podczas śpiewu. Nasz instrument zbudowany jest, jak mogłeś się dowiedzieć o tym z poprzednich odcinków, z dwóch części. Jedna to część motoryczna, która zawiaduje energią, czyli powietrzem w naszym wypadku, napędzającym dźwięk, a drugie to generator dźwięku, czyli struny głosowe, nasz instrument. Struny głosowe to jest parzysty organ ułożony we wnętrzu krtani, organ, który jest właściwie więzadłami. One nie są mięśniem, one to są więzadła, przy których zwarciu zachodzi fonacja. Więzadła w stosunku do mięśni mają to do siebie, że nie przyrastają na masę mięśniową, nie mają takich możliwości. I tak jak pójdziesz na siłkę i na siłce zaczniesz ćwiczyć znowu tego bicka, do którego się uczepiłem strasznie na moich filmikach, zwiększając masę obciążenia, progresujesz i powodujesz, że ten bicek robi Ci się zacny, tak? W przypadku strun głosowych ta zwiększona masa raczej nie zadziała w ten sposób. Mało tego, ta zwiększona masa wcześniej czy później doprowadzi do jakiejś dysfonii, może nie dysfonii, ale dysproporcji, dysfunkcji. O to słowo mi chodzi, do jakiejś dysfunkcji. Ok, teraz zrozummy różnicę mechanizmów w tym oddechu. Kiedy oddychamy normalnie, nieświadomie, struny głosowe we wnętrzu krtani są w pozycji rozwartej. Istnieje tam otwór zwarte, rozwarte. Jest tam otwór w kształcie trójkąta. Trudno jest mi to zademonstrować na przykładzie dłoni, ale mniej więcej jesteś w stanie się domyśleć. Jest otwór, jest rozluźnione gardło w neutralnej pozycji. Ono nie jest ani za szerokie, ani za wąskie. Jest takie, jakim je natura stworzyła. I my tego oddechu w tej sytuacji, jeżeli nie chcemy, nie rejestrujemy. Ten oddech jest dla nas neutralny. Natomiast w momencie, kiedy śpiewamy, mówimy, zmienia się ten warunek. Struny głosowe, które były rozwarte, żeby wytworzyć dźwięk, muszą się zewrzeć, muszą się zamknąć na całej długości, zamykają się, więc otwór, kolokwialnie mówiąc dziura w tym obrazku się zmniejsza. I ta sama dziura, która tam bez problemu radziła sobie z danym ciśnieniem powietrza, tutaj może sobie z tym ciśnieniem nie poradzić. Oczywiście, żeby powstał dźwięk, potrzebna jest kompresja, która jest tworzona przez zamknięte struny głosowe. Ale ta kompresja musi być zrównoważona, musi być taka, z którą one sobie poradzą. Można również porównać struny głosowe do statku i do żagla. W momencie, kiedy ktoś żagluje, na pewno ma świadomość, że kiedy wiatr jest zbyt mocny, zbliża się sztorm czy burza, opuszcza się żagle, żeby statek się nie wykoleił, bo inaczej się wykolei. Tak samo jest ze strunami głosowymi. One w momencie, kiedy popycha je powietrze, mogą się wykoleić. Mogą się wykoleić w postaci na przykład koguta. Za duże ciśnienie i powoduje to natychmiastowe rozwarcie, żeby to powietrze zostało przepuszczone, żeby poradzić sobie z nadmiarem ciśnienia. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale wspomnę. Struny głosowe, z racji tego, że są więzadłami, nie przyrastają na masę mięśniową, tak jak mięśnie. To jest tak, że na siłce sobie możesz bicka wyrobić rzeczywiście progresując ciężarem, a tutaj ta progresja będzie raczej prowadziła do dysfunkcji. Jeżeli już mówimy o tej za dużej masie powietrza, która uderza w struny głosowe, to musicie zrozumieć, że nasz organizm jest skonstruowany fantastycznie. Posiada szereg mechanizmów, które pozwalają mu się bronić w przypadku przeciążeń.
lub w przypadku zagrożenia. I tak, jeżeli padasz na twarz, to z reguły lecą do przodu rączki, które zabezpieczają twarz i buzię i całą resztę ciała przed sromotnym uderzeniem. Jeżeli dotykasz gorącego, natychmiastowo zabierasz tą dłoń. W przypadku zimna będzie zresztą bardzo podobnie. Tak samo jest w przypadku zbyt dużej energii na struny głosowe. Spróbujmy porównać to do czynności, którą możesz wykonać fizycznie. Na przykład chcesz przyciągnąć przy użyciu tylko dłoni swojego kolegę, koleżankę. Bierzesz go za dłoń, używasz dłoni, okazuje się, że ona nie ma wystarczającej siły. Więc zaczyna działać mechanizm kompensacji braku siły. Nie masz siły, zaczynasz używać całej ręki, nie masz siły w ręce, zaczynasz używać całego ciała, aż jesteś w stanie go przesunąć. Tak samo będzie tutaj. Przy za dużej masie powietrza uderzającej spod spodu w struny głosowe, te struny głosowe będą wołały o pomoc i organizm będzie angażował również struktury okalające, żeby pomogły. Nastąpi zacisk mięśni, żeby tylko być w stanie poradzić sobie z tym nadmiernym ciśnieniem. Teraz uświadom sobie, te wszystkie problemy, które powstały podczas tego wszystkiego, to problemy wynikające z za dużej masy powietrza, z za dużego oddechu. Czyli znaczy, że to on jest problemem i to, w jaki sposób go kontrolujemy, powinno znaleźć się w centrum Twojego zainteresowania. I teraz jak my możemy go kontrolować? Otóż druga część, o której wspomniałem na początku, to część motoryczna, część, która koordynuje tą pracę oddechową, która ma na nią największy wpływ. Możemy ją porównać troszkę do tłoku strzykawki. Jeżeli będziemy naciskali szybko tłok, szybko powietrze uleci. Gdybyśmy położyli na tłoku strzykawki, nie wiem jak się nazywa, na tym ulocie strzykawki, rękę, czuć będzie, że opór jest coraz większy, tak? W naszym przypadku tłocznią brzuszną są mięśnie proste i te wewnętrzne brzucha, przepona urogenitalna i przepona wdechowa. W momencie, kiedy brzuch cofa się do środka, kiedy ściskamy ten nasz balon, powietrze zaczyna coraz szybciej migrować do góry. Ale jeśli to presja powietrza jest tym czynnikiem, który wpływa tak bardzo na zaburzenie swobody śpiewania, i jeżeli to ona sieje takie spustoszenie, to jak możemy temu zaradzić? Jeżeli presja jest zbyt duża, można ją zmniejszyć, ale jak? Można się zmniejszyć na dwa sposoby. Po pierwsze, używając mniejszej ilości powietrza. Tylko tutaj jest takie zagrożenie. Ludzie, i uczniowie, których ja prowadzę i próbują używać mniej powietrza w pewnej fazie nauki, zaczynają odczuwać dyskomfort w postaci strachu, że im nie wystarczy i że się uduszą. Warto jest to samodzielnie trenować ze względu na to, że zahartuje to również Twoją gospodarkę kortyzolową. Będziesz lepiej znosił sytuacje stresowe. Polecam tutaj bardzo metodę Buteyko, która rzeczywiście opiera się głównie na pracą na takich systemach oddechowych. Drugim elementem, który możemy zmienić, to praca nad mechanizmem oddechowym. Element, dzięki któremu śpiewamy, to powietrze. A powietrze możemy wziąć tylko i wyłącznie w jedną część ciała, w płuca. Płuca mają możliwość ekspansji w kilku kierunkach. Ku górze, na zewnątrz i ku dołowi. Kierunek na zewnątrz i ku górze to kierunek niewłaściwy. Dlaczego? Na przykład kiedy biegasz, zobacz. Biegając i będąc zziajanym, kiedy próbujemy się komunikować, mamy problem ze swobodnym mówieniem. Więc jeżeli nadmiar tego powietrza, nadużywanie wysokich partii i bocznych partii mięśni i żeber powoduje tego rodzaju dysfunkcję, to czy będzie Ci wygodnie śpiewać? Nie. Istnieje jeszcze ten trzeci kierunek, czyli ku dołowi. Dlaczego to jest też takie istotne? Te elementy, które otaczają nas od góry, to jest klatka piersiowa, która jest elementem twardym. Ona jest trudna do przemieszczenia. Zawsze będzie dążyło ciało do relaksu i rozleniwienia, więc w momencie uniesienia ono będzie chciało nam opaść. Ok, ale od dołu ogranicza nas przepona wdechowa. Przepona jest dość miękkim organem. Na przeponie znajduje się serducho, oddziela serducho i płuca od reszty wnętrzności. Przepona, jak każdy mięsień, kiedy się kurczy się do środka. Nie istnieje mięsień, który kurczy się na zewnątrz, więc tutaj od razu mówię wszystkim przedstawicielom cudownej szkoły: trzymaj żebra i rozszerzaj, bo przepona, żeby była aktywna, to musi być rozszerzona, że w ten sposób przeszkadzacie Państwo pracować przeponie. Pozwólmy jej pracować swobodnie, to znaczy pracować, kurczyć się, tak jak natura jej na to pozwala. Ale jeżeli przepona się kurczy i ta kopuła, którą mamy w tej płaszczyźnie, tak wyglądającą w tej, tak, zmienia swój kształt, wędruje ku dołowi,
To zabiera przestrzeń trzewiom, tym wnętrznościom, które są pod spodem, czyli trzustce, wątrobie, żołądkowi, całej reszcie nie będę wymieniał, nie jestem fizjologiem. Te organy, na które przepona trafia, szukają ujścia, szukają miejsca. Miejsce, które mogą znaleźć, istnieje tylko właściwie na froncie naszego ciała, na przedniej ścianie brzucha. Brzuch się wtedy lekko uwypukla, uwydatnia, ale oddech rzeczywiście jest swobodny i niski. Tutaj warto zauważyć, swobodny, niski oddech to nie znaczy, że my wypychamy mięśnie brzucha i będziemy, nie wiem, jak w ciąży jakiejś oddechowo-gastronomicznej. To znaczy, że to oddech przesuwa nam wnętrzności trzewia i struktury we wnętrzu. I teraz, jeżeli jesteśmy w czynności wydechu, szybki powrót tych trzewi do środka będzie powodował zbyt silne tłoczenie tego powietrza do góry, przyspieszy te akcje. Więc jeżeli chcemy spowolnić to, wystarczy zapanować nad spowolnieniem mechanizmu zapadania się struktur zewnętrznych, czyli nad apogio z włoskiego, czyli zatrzymaniem mięśni w fazie wdechu podczas wydechu. Ostatnim elementem, który stabilizuje nam głos i nasz oddech, to jest dół tłoczni brzucha. To jest mechanizm, który my na co dzień używamy przy czynnościach fizjologicznych, związanych z toaletą poranną lub związanych z chrząkaniem, kichaniem, kaszlem, smarkaniem, zwłaszcza w tych momentach, kiedy wydajemy jakieś dźwięki, kiedy będziemy bardzo intensywnie i szybko wypowiadali szeptem spółgłoski p, k, t, f, sz, siedząc zwłaszcza, będzie odczuwalne działanie tego mechanizmu. To znaczy, że ten mechanizm już istnieje. To znaczy, że ten mechanizm wystarczy zaadaptować. Tylko z racji specyfiki mowy, czyli z racji tego, iż spółgłoska obok samogłoski leży w naprawdę niedużym odstępie, to ten mechanizm jest wystarczający dla mowy i jeżeli człowiek w miarę zdrowo ma rozwinięty organizm, nie będzie odczuwał dyskomfortu. Natomiast w przypadku śpiewu zmienia się generalnie jedna zasadnicza wartość. Śpiewamy na długich samogłoskach, czyli na czymś, co jest bardziej otwarte i nie ma już tej kompresji związanej z pracą ust, języka. Tą jakość wyrazu dominuje samogłoska i długość jej trwania. W związku z czym ta kompresja, która występuje przyspółgłoskowo, będzie niewystarczająca. My musimy w jakiś sposób ją obudzić, wzbudzić w dole. Ja polecam osobiście, żebyście kiedy trenujecie, czy to na spółgłoskach, czy to sprawdzając te ekstrema chrząkanie, kaszlanie, popróbowali zatrzymywać sobie te mięśnie w połączeniu z oddechem. Albo próbowali przedłużać działanie tej spółgłoski nie puszczając tych mięśni. Na przykład ten rodzaj pracy pozwoli Wam w przyszłości nauczyć się prawidłowego używania techniki oddechowej i wsparcia. Istotne jest, żeby podczas tego rodzaju pracy pilnować, żeby struny głosowe, żeby gardło zanadto nie pracowało. Przy spółgłoskach, samogłoskach powinny zapracować tylko te elementy, które są niezbędne do ich powstania, ale o tym powiem więcej w przyszłych odcinkach. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Jeżeli Ci się podobał lub wniósł coś nowego, wyjaśnił Ci w Twojej technice wokalnej, zasubskrybuj kanał i polub go. Jeżeli masz jakieś pytania, proszę zostaw je w komentarzu. W przyszłości będą stanowiły element inspirujący mnie do dalszego rozwoju kanału i nagrywania kolejnych filmików. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się. Cześć.